Cześć, siemanko. Dzisiaj mam dla Was recenzję takiego oto multimetru. Często pytacie mnie w komentarzach pod moimi filmami na temat tego, jakich narzędzi używam, co warto kupić. No i tak naprawdę multimetr to jest jedna z najbardziej podstawowych rzeczy. Ja tych multimetrów trochę już u siebie mam, ale nigdy za wiele. Potrzebowałem drugiego multimetru właśnie takiego cęgowego i stąd wybór padł na właśnie taki multimetr GVDA GD169A. A wybór padł głównie dlatego, że potrzebowałem multimetru, który ma wyświetlacz, który się po prostu cały czas świeci, tak? Dlatego, że gdy kręcę jakieś filmiki, to gdy gaśnie podświetlenie, to muszę co chwilę to włączać. Nie będzie taki super specjalistyczny film, super specjalistyczna recenzja, bo po pierwsze nie mam zbyt dużego pojęcia o tym, jak testować multimetry. Nie mam też profesjonalnego sprzętu do tego, ale ten multimetr to też nie jest jakiś profesjonalny sprzęt, to jest taki bardzo entry level. Natomiast ma naprawdę sporo ciekawych funkcji, dlatego tak naprawdę go wybrałem i poprosiłem właśnie GVDA, żeby mi go przysłali na testy. Multimetr przyjeżdża do nas w takim dosyć OM-owym opakowaniu. Tutaj tylko jest naklejony na górze model, natomiast nigdzie nawet nie ma nazwy producenta. Podejrzewam, że taki multimetr jest sprzedawany pod wieloma markami, nie tylko GVDA. Ale dobra, zobaczmy, co znajdziemy w środku. W środku znajdujemy taki fajny piórniczek. Chociaż on jest fajny tylko na początku, bo do każdego multimetru chyba coś takiego mam i gdzieś tam leży to w kącie. W środku mamy multimetr, sondy pomiarowe, termopara i instrukcja obsługi. No dobra, zobaczmy jakość tych załączonych elementów. No, termopara wygląda dosyć standardowo, bardziej interesują mnie przewody. I tu są dosyć miękkie, także to nie jest źle. Nie są to może jakieś takie silikonowe typowo przewody, ale nie ma tragedii. Same sondy wyglądają tak, chociaż w tego typu można z tej kapturki oczywiście sobie zdjąć, wtedy są zaostrzone. I zobaczmy, przewody w tym multimetrze wpina się, zobaczcie, od dołu. I to jest właśnie bardzo wygodne, ale to, co nie jest wygodne, i to praktycznie w każdym multimetrze tego typu dostawałem, zobaczcie, to, że przewody są jakby to powiedzieć zagięte, tak? Tutaj te wtyczki. No i to jest trochę bez sensu, bo albo wystają do góry, albo wystają gdzieś tam do przodu. Znacznie wygodniejsze by były, gdyby były to takie przewody, jak tutaj mam od innego mojego multimetru. Zobaczcie, one mają wyprowadzenia proste i wtedy sobie wpinamy jeden, wpinamy drugi i nam tutaj nigdzie nie wystają na boki, jest to dużo wygodniejsze. W ogóle cała obudowa tutaj jest taka gumowana, także w ogóle jest to całkiem takie dobrze wykonane, muszę przyznać, jak na cenę i gdzieś tam półkę cenową tego sprzętu. Natomiast to, co jest fajne, no to tutaj właśnie zaczepy, w których możemy sobie umieścić sondy, jakich nie używamy. I gdzieś tam nam się nie walają, tak? I możemy to cały czas nosić gdzieś tam ze sobą. Nic nie przeszkadza, zobaczcie, to jest świetne rozwiązanie. No dobra, to teraz może jeszcze kilka słów o samej instrukcji. Instrukcja przychodzi w języku angielskim i muszę przyznać, że jest naprawdę dobra. Wszystkie funkcje są dokładnie opisane, jak ich używać. Są tutaj też wypisane zakresy pomiarowe dla poszczególnych powiedzmy trybów pracy. No to przejrzyjmy, co za tryby pracy tutaj mamy. Multimetr włącza się oczywiście tutaj tym pokrętłem. Mamy do dyspozycji 4 przyciski na froncie, jeden przycisk z boku. No to dobra, po kolei. Najpierw mamy pomiar prądu w zakresie do 1000 A. Prąd oczywiście możemy mierzyć zarówno AC, jak i DC. Następny
zakres pomiarowy, to mamy znowu prąd, tylko już teraz w zakresie 60 albo 600 amperów. I dla obydwu tych trybów mamy możliwość pomiaru prądu rozruchowego oraz prądu w układach o zmiennej częstotliwości, tak, na przykład jakichś tam falownikach czy czymś takim. Zatrzymajmy się na chwilę tutaj na tym pierwszym trybie. Jak jesteśmy już na tym trybie, no to za pomocą przycisku Functions możemy sobie zmienić pomiędzy właśnie prądem stałym czy przemiennym, bądź też przełączyć w tryb InRush. To pokażę, jak działa, bo to jest bardzo fajna funkcja i wydaje mi się, że bardzo przydatna w przypadku właśnie planowania instalacji off-gridowej. Prądy rozruchowe różnych urządzeń, silników i tego typu rzeczy potrafią być naprawdę duże, dużo większe niż prądy standardowej pracy, tak? I może to spowodować przeciążenie falownika. Dlatego jak mamy jakieś takie dziwne, podejrzane urządzenia, a planujemy sobie właśnie podziałać trochę w off-gridzie, to warto sobie przemierzyć. Pokażę za chwilę, jak taki pomiar wygląda i czym on się różni od zwykłego pomiaru prądu z wartością maksymalną. Mam tutaj rekwizyt, czyli wiertarkę jakąś tam Hitachi. Mam tu już wpięty do mojego testowego gniazdka tą wiertarkę i tutaj tak się składa, że wystaje sobie kabelek, do którego możemy się podpiąć. Najpierw pokażę Wam pomiar prądu AC w zwykłym trybie, czyli przełączamy się w tryb AC. Dodatkowo ustawimy sobie, żeby nam łapał maksimum i zobaczymy, jaki wynik będzie. Zapinam się tutaj na kabelek i zobaczcie, odpalamy wiertarkę. Ampera. Tyle wyłapał max multimetr w tym momencie. Przy okazji zobaczcie, że on ma jakieś takie dziwne kąty. Z jednej strony są super, ten wyświetlacz w sensie, a z drugiej ginie w pewnym momencie. Także muszę Wam tak pokazywać. A teraz przełączymy się w tryb InRush, czyli bierzemy Function, InRush i zobaczymy, ile w takim trybie wyłapiemy tego prądu. Teraz multimetr. Odpalam znowu wiertarę. I tutaj już prąd rozruchowy to prawie 13 amperów, czyli ponad 2 razy więcej niż było w takim normalnym trybie pomiarowym. Także tutaj ta funkcja naprawdę fajnie działa i polecam sprawdzić swoje obciążenia, które macie tego typu. W przypadku zakresu 60-600 amperów mamy te same dokładnie funkcje, jeśli chodzi o wybór trybu pracy, właśnie DC, AC, VFD i InRush. Teraz czas na pomiary prądu stałego. Dobra, myślę, że w ten sposób będzie widać. W tej chwili prąd nie płynie. Użyję zasilacza, który poda 12 V, maksymalnie 3 A i obciążenia, którym sobie obciążymy odpowiednio ten obwód, żeby zobaczyć, jakie prądy wskazuje nam multimetr. Dobra, zacznijmy od pół ampera. 0,5 A, OK. I włączamy obciążenie. Obciążenie pół ampera. Multimetr wskazuje 0,53, 54. No generalnie waha się. Dobra, teraz sobie zmieńmy na 1 amper. Powiedzmy 2 ampery. 3 ampery. Tu niestety kończy już się wydajność prądowa mojego zasilacza, więc jeśli chodzi o takie syntetyczne testy, to będzie koniec. A teraz to, do czego taki multimetr został faktycznie stworzony, czyli pomiar prądów. Zobaczcie, w tej chwili moja bateria ładuje się prądem 61 amperów. A multimetr zapięty do jednego banku pokazuje 31,40. Tak, czyli mniej więcej połowę tego, co idzie do całego banku, bo ja mam to tutaj dopiero w tym momencie spięte.
Tu zobaczcie, mamy już kolejny tam regulator, też możemy się zapiąć. Zobaczcie, 1,5 ampera tylko leci z regulatora, no bo jest dzisiaj, pada cały czas i jest pochmurnie. Możemy się też zapiąć na jeden falownik i zobaczyć, ile on, zobaczcie, 20 niecałe amperów idzie z jednego falownika. W tej chwili podładowuję baterię z grida, z tego względu, że wczoraj to trochę rekonfigurowałem i muszę ją po prostu naładować do 100%, żeby zresetować licznik i żeby wiedział Victron, ile procent baterii tak naprawdę ma. Kolejny tryb pracy to pomiar napięcia i tutaj znowu mamy do wyboru właśnie napięcie stałe, przemienne bądź też napięcie przy właśnie tej zmieniającej się częstotliwości. Pomiar napięcia też jeden z kluczowych trybów pracy, na którym nam zależy, tak, chociażby żeby sprawdzić, jakie mamy naładowanie akumulatora, czy sprawdzić, jakie mamy napięcie, czy przed, czy za falownikiem itd. itd. Tutaj oczywiście tych zastosowań jest dużo. No i dobra, zacznijmy od 100 mV. Kanał drugi, multimetry są spięte razem, równolegle. Zasilacz zadaje teraz 104 mV, przynajmniej tak mu się wydaje. Siglent odczytuje to jako 105. Nasz tutaj GVDA również 105,2. Dobra, teraz dajmy sobie 0,5 V. Siglent 0,504. GVDA 505 mV, także bardzo zbliżone. Dobra, teraz sobie damy 1 V. 1005, a tutaj już 1007, czyli też bardzo zbliżony wynik. Dalej dajmy sobie 5 V. 5005, a tutaj mamy 5015, czyli tutaj już się troszeczkę ten błąd pomiaru zwiększa. 12 V, 12007 i 1202 też troszeczkę gdzieś tam ten dryft jest. No tutaj precyzja jest oczywiście pomiaru dużo mniejsza. Dajmy sobie 24 V, 24007. Tutaj już na drugim miejscu po przecinku jakieś te 50 mV wskazuje i dajmy maksymalnie, co ten zasilacz może, czyli 30 V. No i tu też ten błąd pojawił się po prostu trochę gdzieś tam wcześniej wskazań. A dajmy teraz sobie jakieś takie dziwniejsze napięcie, na przykład 1,47. Dobra, Siglent oczywiście sobie z tym całkiem nieźle poradził. Tutaj też odczyt jest całkiem spoko, a powiedzmy 23,13. 23,13. Siglent o 10 mV gdzieś tam się z tym mija. Tu jest troszeczkę większy drift, ale też nie ma tragedii. Kolejna funkcja to są takie typowe funkcje dla elektroników, natomiast moim zdaniem tego typu multimetr to raczej nie jest dla elektroników, bo precyzja pomiarów i jego dokładność raczej wydaje mi się, że nadaje się do elektryki niż elektroniki, no ale ma takie podstawowe rzeczy. Z takich, które są dla nas przydatne, no to na pewno ciągłość obwodu, tak, to jest taka podstawowa rzecz i tutaj możemy od razu sobie sprawdzić, jak to wygląda, żeby włączyć tą funkcję. Domyślnie jak przełączamy, tutaj mamy ohmy, czyli mamy pomiar rezystancji. Jak sobie przełączymy przyciskiem funkcyjnym, zaświeca się tutaj żółta kontrolka właśnie bipera i możemy sobie sprawdzić, jak szybko to działa. Zobaczcie. A tutaj na górze jeszcze nie powiedziałem o drugiej części wyświetlacza. Tutaj się zawsze wyświetla jakaś tam funkcja dodatkowa. W tym przypadku się wyświetla temperatura tutaj w moim gabinecie, bo multimetr jest zbudowany w czujnik wewnętrzny oraz czujnik taki termoparowy, tak? Czyli do pomiaru jakichś tam większych temperatur w zakresie tak naprawdę od minus 20 do 0 z dokładnością plus minus 3 stopnie, od 0 do 400 stopni z dokładnością 1% lub plus minus 2 stopnie
i od 400 000 stopni z dokładnością plus minus 2%. Kolejna z funkcji to pomiar diody, no i ostatnia to pomiar pojemności kondensatorów. Kolejna z funkcji to jest pomiar napięcia w trybie niskiej impedancji. W normalnym trybie pomiaru napięcia impedancja naszego pomiaru wynosi 10 megaohmów, natomiast w trybie niskiej impedancji to jest tylko około 300 kiloohmów i taki pomiar nie może trwać dłużej niż minutę, no bo może uszkodzić nam tutaj multimetr. Ja szczerze mówiąc tego trybu jakoś chyba nigdy nie używałem jeszcze, więc też Wam nie powiem więcej, do czego to służy. I ostatnia z funkcji to jest wykrywanie przewodów pod napięciem. Wykrywanie przewodów pod napięciem bezkontaktowe. Tutaj jest na końcu umieszczona sonda, tak? Jeżeli przybliżymy ją do przewodu, w którym płynie jakiś prąd, no to pokaże nam się tutaj high i dioda zacznie migać na czerwono. A druga z funkcji, to jak przełączymy sobie na live, to wtedy trzeba podpiąć jedną sondę. Gdzieś ją tu walnąłem. O. Podpinamy sobie sondę do czerwonego tutaj styku i teraz tą sondą możemy sobie sprawdzić, który z przewodów to przewód fazowy w gniazdku, tak? Czyli wkładamy sobie tutaj. W tej chwili nic się nie wyświetla. Wkładamy tutaj i widzicie, jest faza, tak? I to się zgadza, tu jest czarny kabelek podpięty. Także też bardzo przydatne, mamy to pod ręką, nie musimy z jakichś innych urządzeń korzystać. Oprócz tego na boku urządzenia mamy taki dodatkowy przycisk, który pełni dwie funkcje. Jeżeli go przytrzymamy, to zapala nam się tutaj, zobaczcie, taka latarka. Też bardzo, powiedzmy, przydatne rozwiązania, gdzieś tam w jakiejś rozdzielnicy coś robimy. Natomiast pojedyncze kliknięcie tego przycisku to jest funkcja hold, czyli możemy sobie zamrozić teraz pomiar, tak? I tutaj już cokolwiek byśmy nie zmienili, to trzyma nam ten ostatni pomiar. To też jest przydatne, jeżeli coś, na przykład, nie wiem, mierzymy jakiś prąd w miejscu, gdzie no nie widzimy tego wyświetlacza, to tutaj ten przycisk fajnie tak właśnie pod kciukiem. To wciskamy sobie multimetr, mierzymy, wciskamy hold, wyjmujemy i widzimy na wyświetlaczu jaki ten pomiar był. Co jeszcze mamy tutaj dostępne pod tymi przyciskami? Run to oczywiście range, tak, czyli przestawianie zakresu, to o czym już mówiłem. Min max, no to z kolei są wartość maksymalna i minimalna, tak, czyli zaczynamy jakiś pomiar, niekoniecznie musimy to widzieć i on nam tutaj zamrozi wartość, która była maksymalna bądź minimalna. Rel 0, ten przycisk służy do zerowania naszych wskazań, tak? Jeżeli chcemy mierzyć prąd, a tutaj coś nam się pojawia, to przed pomiarem możemy sobie wyzerować i wtedy multimetr wie, że to jest po prostu 0. Natomiast funkcja rel, czyli relative, ona jest chociażby tutaj chyba w woltomierzu dostępna, służy do tego, że możemy sobie ustawić punkt odniesienia. Podsumowując, czy kupiłbym sobie taki multimetr? Pewnie tak, bo jest dość tani. Zresztą ja mam taki problem z tymi recenzjami, że ja staram się wybierać do recenzji tylko takie urządzenia, które faktycznie bym chciał. I no dzięki temu, że robię, powiedzmy, jakieś tam filmy na YouTube, mogę dostać je za darmo, czyli w najlepszej możliwej cenie. Natomiast no, nie biorę nigdy jakiegoś takiego chłamu, który się do niczego nie nadaje. Więc no tak, ten multimetr kosztuje około 250 zł teraz na AliExpress, z tego co widziałem. Podepnę też linka jakiegoś pod filmem, jakbyście chcieli coś takiego kupić. Myślę, że to jest fajny sprzęt do takich pomiarów typowo elektrycznych. Jest, mówię, dobrze zbudowany, jest naprawdę wyposażony w dużo przydatnych funkcji. Ma fajny wyświetlacz, chociaż nie jest to OLED, to też zapomniałem wcześniej wspomnieć. Natomiast no, wydaje mi się, że mogę go spokojnie polecić. Także jak chcecie, to sobie coś takiego kupcie, jak nie, to nie kupujcie.
Jeżeli ten test wypadł jakoś mocno chaotycznie, to Was przepraszam, ale no nie jestem specjalistą od testowania multimetrów. I co? No tyle. Jeżeli macie jakieś pytania dalsze o ten multimetr czy cokolwiek innego, zadawajcie je w komentarzach. Jeżeli Wam się film podobał, to dajcie łapkę w górę, to zawsze gdzieś tam ten zasięg mi zwiększy. No i jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to go subskrybujcie, bo z tego co widziałem w statystykach, to chyba 70% moich oglądających to nie są moi subskrybenci, więc fajnie, jeżeli byście nimi byli. Wtedy nie ominą Was żadne inne ciekawe filmiki, a szykuje mi się tu jeszcze dużo ciekawych, powiedzmy, projektów do zrealizowania. Na ten moment tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!